Siema, witam Cię w nowym odcinku z serii Drift Projekt. Jest to seria, w której pokazuję krok po kroku, jak powstaje profesjonalnie przygotowane auto do driftu. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jaki body kit będzie zainstalowany w Subaru oraz zawieziemy auto do generalnego wykonawcy firmy Max Racing. Ale zanim do tego przejdziemy, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Interrally. Interrally to sklep, w którym znajdziecie wszystkie akcesoria do motorsportu. Specjalnie dla widzów Drift Projekt przygotowaliśmy rabat 15% na wszystkie produkty z kategorii akcesoria oraz części, które pokazujemy podczas budowy Subaru. Wystarczy, że wybierzecie produkty za pośrednictwem linka umieszczonego pod tym filmem, a zniżka naliczy się automatycznie. Rabat trwa przez tydzień od publikacji filmu, a więcej zniżek od firmy Interrally znajdziecie w kolejnych odcinkach. Lecimy z materiałem. Siemanko, ja dzisiaj w podróży. Idę z buta. Idę dogadać właśnie transport, żeby zawieźć Subaru do Warszawy, ponieważ niestety moje auto z hakiem, jedyne jakie miałem, Renault Master, krótko mówiąc po prostu umarł. Dlatego właśnie idę do dealera Volkswagena, City Motors, dogadać transport na wyjazd do Warszawy. Czekam jeszcze na body kit do Subaru i będziemy jechać, zawozić furaka na składanie. Ciekawe, co uda się tutaj wynegocjować, jaką furę dostaniemy, ale to zobaczycie sami później, bo ja sam nie wiem. Tak więc do zobaczenia za parę dni, jak będziemy jechać. Piona! Siema, dzisiaj dzień, w którym zawożę Subaru do Max Racing, do głównego wykonawcy projektu. Mam już przygotowane wszystkie części, które właśnie są potrzebne do pierwszego etapu budowy i przyszedł body kit. Idę wam go pokażę, bo wygląda naprawdę fajnie. Tutaj mamy tylny zderzak do Subaru, przedni zderzak, tak będzie wyglądał. Proszę bardzo, taki trochę agresywny. Tylne ćwiartki, całe tylne panele, tak jak tutaj to widzicie, to jest wszystko laminat. I będzie nas czekało tak naprawdę cięcie tutaj tego wszystkiego w taki sposób, żebym później mógł się bez problemu doklejać do ścian i nie martwić o to, że po prostu popsuję sobie karoserię auta, jak już tylko zarysuję laminat. Tutaj mamy przedni błotnik. Jak widzicie, cały laminat jest już zrobiony jakby z taką dokładką, dzięki czemu będziemy mieli mniej pracy, tylko będziemy zakładać cały kompletny błotnik. Tutaj mamy drzwi, ultra leciutkie. Tylna klapa. Jak na razie to jest taka zwykła seryjna tylna klapa. Brakuje mi tutaj takiej dokładki, jak jest w Rocket Bunny V2, która mi się bardzo podoba. Albo pójdziemy w spoiler, to jeszcze się okaże. Na to mam czas, żeby zadecydować, więc na razie mamy samą czystą klapę. Deska rozdzielcza też z laminatu. No i na sam finał mamy maskę. Tu mam jeszcze części, które zostały z seryjnego Subaru BRZ, które rozbieraliśmy wcześniej. Czyli pedały, które też będą użyte. Mamy pedał gazu elektroniczny, pedał hamulca i pedał sprzęgła. Zawiasy do tylnej klapy. Klamki, które przydadzą się. Co jest fajne, że tutaj tak naprawdę mamy zamek i będę mógł sobie zamykać auto, co jest w sumie dla mnie dosyć ważne, ponieważ no, jak się inwestuje takie pieniądze i się stawia auto na parku maszyn, no to chciałbym, żeby było bezpieczne. Dwie tylne lampy, które też przydadzą się do dopasowania body kitu. No i zamki, dzięki czemu tutaj klamka będzie mogła zamknąć cały system w drzwiach i będzie elegancko. I teraz najciekawszy temat, te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, jak i body kit, jak i Subaru, musimy załadować na Volkswagena Amarocka. Oczywiście dołączymy do tego jeszcze wszystkiego przyczepkę, laminaty, chcemy wsadzić do Subaru. Te paczki, wszystkie części schowamy na pakę i miejmy nadzieję, że to się uda bez większego problemu. Czas się wziąć do roboty. Teraz zabieramy się za laminaty. Będzie ciężko, ale damy radę.
Udało się. Można powiedzieć, że się udało. Tutaj mamy w środku, w Subaru, w ogóle cockpit idealnie siadł. Zobaczcie. Pyk. Jakby stąd był. Tu wsadziliśmy przednie błotniki, tylne błotniki. Wszystko jest delikatnie poukładane. Klapę wsadziliśmy już na swoje miejsce. Największy problem będzie z zderzakami. Nie ma jak tego za bardzo przymocować. Mateusz pojechał po lawetę i zaraz ładujemy Subaru na przyczepkę. Mamy 13:15, jest lekka obsuwa, szczerze mówiąc. Układanie Tetrisa z laminatami, z wszystkimi częściami trochę nam czasu zajęło, tak więc wydaje mi się, że dojedziemy do Warszawy, jak będzie już ciemno. Raczej szybko nie będę jechał, no bo mamy auto z plandeką na pacę, a chciałbym, żeby plandeka dojechała w jednym kawałku. Tak więc powoli kierujemy się w stronę Warszawy i firmy Max Racing zawieźć furę do składania, tak więc od teraz będzie już tylko bliżej końca. Jesteśmy, dojechaliśmy. 18:35. Trochę zeszło. Trochę zeszło, było parę przygód, ale było dobrze. To nadrzucimy tyle. Czy teraz jak są graty, to już będzie gorzej? 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dobra. No i dobra. To tak zjeżdża, nie? O! Brawo. To jest Zaślepka. taka zaślepka właśnie, mieszek, żeby tam kupić tego, nie? Bo to jest ściśle dedykowany jak do Logitecha? Nie, to jest uniwersalne. dedykowany do błędów. No właśnie. Ale powiem Ci, taki miałem u siebie wcześniej w Dziku i naprawdę byłem mega zadowolony. Fajną robotę robił. Tu możesz sobie jeszcze śrubki wkręcić, No, żeby... żebyś piątki Nie wiem, nie piątki nie wbił, szóstki.
Okej, udało się. Jesteśmy w siedzibie Max Racing. Poznajcie Marka. Tam. Marek zajmie się właśnie budową całego Subaru BRZ i może powiedz coś na początek w ogóle o filmie, jaki pomysł, czemu Max Racing i co tu się w ogóle dzieje? Co tu się w ogóle dzieje? Generalnie Max Racing jest to firma, w której buduję takie wynalazki. Ostatnie 8 lat przepracowałem w STW Center, także przez te wszystkie lata tego typu samochody były budowane przeze mnie, więc przyszła pora, żeby robić to po prostu u siebie i stąd taki pomysł i dlatego tu jesteśmy. Ja jestem sam Cię mega ciekawy i nie ukrywam, że mega się jaram, bo Marek zrobił naprawdę dobrą robotę. Jak widziałem jego projekty, to zawsze byłem zajarany. Dlatego nie mogę się doczekać, aż w końcu stąd wyjedzie jeżdżąca fura. Trzeba zaznaczyć, że umówiliśmy się na 5 miesięcy pracy, więc żeby nie było presji na postępy, mamy 5 miesięcy na wykonanie tego projektu. Tak, to było pytanie, które chciałem zadać. Ile czasu nam to zajmie? Ale mamy umówione, że 5 miesięcy zajmie nam budowa w najdłuższym wypadku. Jak się uda szybciej, no to tylko lepiej dla nas wszystkich. Najważniejsze dla mnie bynajmniej jest to, żeby ta fura była zrobiona dobrze i żeby była przetestowana. A jeżeli to ma trwać 5 miesięcy, to wolę, żeby trwało 5 miesięcy i się odwdzięczyło później w dalszych latach bezawaryjnie najlepiej, nie? No nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Będziecie mogli się teraz dowiedzieć, czego spodziewać się w kolejnych odcinkach. Ale tutaj myślę, że Marek musi przejąć główną rolę i mówić, co tu będzie się działo. Co się będzie działo w pierwszej kolejności, tak? W pierwszej kolejności właśnie może zaczniemy od tego, że tutaj jesteśmy w pomieszczeniu w ogóle od brudnych prac, także to jest niedocelowe miejsce, gdzie będzie ten samochód kończony. Obok jest hala, gdzie już samochód będzie uzbrajany w zasadzie po malowaniu, ale wszystkie czynności takie brudne, czyli cięcie, spawanie wykonujemy tutaj. No i od tego się zaczyna, tak? Mamy już nadwozie z klatką, więc w pierwszej kolejności wycinamy wszystkie w zasadzie rzeczy, które nie są potrzebne. Więc w pierwszej kolejności zaczynamy od wycinania w zasadzie dużej części tyłu. Dużej jak na ten samochód, bo tak naprawdę ten samochód tego tyłu nie ma za dużo. Ale w zasadzie od tylnej osi usuwamy całość, włącznie z poszyciem błotników, gdzie to wszystko będzie zastąpione elementami z laminatu. Kawałek półki będzie wycięty, w zasadzie zostaje samo to tylne podszybie, żeby tylko było mocowanie klapy. Cała tylna szyba, to wszystko będzie przebudowane, żeby wiadomo, ten tunel z powietrzem było odpowiednio skierowane na chłodnicę. No, z tego co rozmawialiśmy, możliwe, że podłogę też będziemy chyba wycinać, tak? Trochę musimy podłogę przyciąć, Winters. żeby się Winters zmieścił, żeby tam było dobre dojście do tego Wintersa, żeby w każdej chwili właśnie można było przełożenie zmienić i nie kombinować z jakimiś kluczami, tylko żeby z pneumatem można było dojść bez problemu. W środku usuwamy wszystkie w zasadzie takie elementy, które są seryjnie pozgrzewane. Musimy zostawić jedynie tą poprzeczkę, która jest pod fotelem pasażera, bo na niej są nabite oryginalne numery. A te numery mogą się przydać w przypadku gdzieś wyjazdów poza Unię albo w przypadku sprzedaży. Tak, dokładnie. No. To w ogóle Marek mnie uświadomił, ja w sumie nawet o tym nie wiedziałem, że na przykład jadąc do Ukrainy sprawdzają prawie zawsze, tak jak mówiłeś, tak, że tam numery. samochód musi być zarejestrowany, nie ma możliwości, żeby samochód bez papierów mógł przekroczyć granicę. Także Tak więc jak macie numery WIN, to lepiej nie wycinajcie. w progi będą spawane mocowania na kobyłki. Także też będzie z tym trochę zabawy, bo to nie jest tylko rurka wystająca z progu i wymaga wielu wzmocnień od środka, od wewnątrz. Więc to jest to. Tak mówimy wszystko w mocnym skrócie, bo to w trakcie pracy to wychodzi oczywiście bardzo dużo jakichś innych rzeczy, typu właśnie zaspawanie. Wszystkich elementów po wycięciu takiego błotnika trzeba ten błotnik od wewnątrz zaspawać, żeby żaden dym, żaden syf do środka nie wlatywał, więc takie dużo takich pierdół, których w zasadzie teraz nie widać i o których teraz nie mówimy, a zajmą mnóstwo czasu, tak. No ale na pewno też część tych prac zobaczycie na odcinkach, więc będziecie mogli stwierdzić, ile to w ogóle czasu zajmuje. Oczywiście trochę to przyszybszymy montażem, ale i tak poczujecie prawdziwą robotę. Co, z przodu też umówiliśmy się, że obspawamy przednie kielichy. Tak, wzmacniamy przednie kielichy, oryginalne zgrzewy nie zawsze mają chęć trzymać, więc wzmocnimy je spawem. Z przodu w zasadzie nie mamy już co wycinać, przez to, że mamy mocowanie wahacza w tym przednim pasie, to nie będziemy go ruszać i dorobimy po prostu górne mocowanie do chłodnic, w zasadzie do samego kulera i do chłodnicy oleju. A jeszcze jak jesteśmy tu z przodu, no to trochę powiększymy tunel, bo on fabrycznie jest taki dość wąski, a żeby tą skrzynię można było sprawnie wyciągać, oby się jak najmniej psuła,
ale w razie takiej sytuacji, żeby nie było problemu, tak? Mamy możliwość i jakby regulamin nam na to pozwala, żeby ten tunel można było sobie powiększyć, więc powiększymy tak, żeby i swobodnie można było pedały umieścić, ale jednocześnie, żeby swobodnie właśnie tą skrzynię można było wyjąć w każdej chwili. Tak naprawdę mówiłem się właśnie z Markiem, że przygotujemy już tunel pod sekwencyjną skrzynię biegów. Na razie będzie zamontowana jeszcze manualna, ale tak naprawdę już na tym etapie lepiej to zaplanować przyszłościowo i żeby później nie robić dodatkowej roboty, tak więc już zrobimy pod sekwę i miejmy nadzieję, że później z czasem ta sekwencyjna skrzynia się pojawi. I pytanie, w sumie mnóstwo ludzi zadaje to pytanie i Marek, zadam Ci to pytanie, czy zrobimy kierownicę po lewej stronie? Jak to zrobimy? Nie wiem, czy damy radę, bo to jest sporo pracy trzeba włożyć właśnie w ten zabieg, żeby tą kierownicę przenieść, więc ja myślę, że musisz chyba zostać. No to właśnie chyba trzeba będzie po prawej, no bo to, ja tam zbudować całe auto to luz, nie? Ale tą kierownicę przełożyć to... No bo tam nie ma tego ciężko. otworu, żeby maglownicę przełożyć, więc... No, zobaczcie. To jest zaślepione, więc To jest zaślepione. a dodatkowo jest to w takiej głębi zrobione i ciężko by było, wiesz, wykonać tam jakiś otwór montażowy. Dobra, śmiechy śmiechami, ale tak serio to będzie kierownica po lewej stronie, bo mnóstwo osób pyta, jeszcze nie było odpowiedzi, tak więc kierownica będzie po lewej stronie, tak jak w Dziku i w normalnych europejskich autach. Marek jakoś postara się i da radę, może zrobimy wymyślimy. to. Coś wymyślimy. Nie, no pewnie, to przełożenie kierownicy przy budowie całego auta, no to jest naprawdę najmniejszy problem, tak? Dobra Marek, nie męczymy Cię, oswój się z autem, my lecimy, ja się mega jaram, bo tak naprawdę teraz zaczyna się ta prawdziwa budowa auta i od tego czasu będzie już tylko bliżej. 5 miesięcy sobie zaznaczę na kalendarzu i będziemy jechać z tematem. Ja mam utrudnioną pracę, bo wszystko jest dokumentowane i nie mogę za dużo zrobić, bo Paweł powiedział, że musi być przy większości prac i musi pracę nagrywać, więc stąd też 5 miesięcy na budowę całego auta. Dokładnie tak. No bo pewnie tak naprawdę gdybyś robił to bez takiej, no wiadomo, teraz robimy to, dosyć dobrze pokazujemy i to naprawdę zajmuje dużo czasu, a gdyś powiedzmy zamknął się z wszystkimi częściami, jak myślisz tak, ile czasu mogłoby Ci to Do 3 zająć? miesięcy myślę, że powinno się udać. Jeszcze w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy wszystkie części udało Ci się zorganizować i dostarczyć, bo to zawsze jest jakimś takim opóźnieniem przy budowie, to w tym momencie jest tylko i wyłącznie moja praca, więc do 3 miesięcy maksymalnie, myślę, że nawet szybciej, bo w tym momencie jest już klatka w samochodzie, samochód jest cały rozebrany, więc to też jakieś tam godziny, które trzeba było na to poświęcić, są już wykonane. No. Ale trzymamy się 5 miesięcy, mamy trochę inny format tutaj całej pracy. Dokładnie. Dzięki temu tak naprawdę, że Wy to oglądacie, ja też mam możliwość tworzenia tego, tak więc dziękuję Wam wszystkim, bo napędzacie to wszystko i później będziecie mogli zobaczyć, jak to auto jeździ i daje radę. Taki jest plan. Dobra. Dzięki Marek. Lecimy. Dzięki. Prace związane z budową Subaru BRZ możecie również śledzić na Instagramie Max Racing, gdzie Marek będzie też się dzielił jakby od swojej strony całym tym procesem budowy samochodu. Tak więc na pewno myślę, że warto tam spojrzeć, będzie dużo ciekawej wiedzy. A jak jesteśmy już przy Instagramie, mam dla Was informację. Zrobiliśmy konkurs, w którym możecie wygrać naszą odzież Drift Patriot. Tak więc są do grania bluzy na przykład, tak jak tutaj. Wystarczy, że opublikujecie swoją fotę na Instagramie z hashtagiem Drift Patriot, gdzie macie jakiś produkt z naszego sklepu i wtedy możecie wziąć udział w konkursie. Więcej informacji na Instagramie, tak więc możecie sobie to sprawdzić w kolejnych odcinkach. Już lecimy z robotą, tak więc jest na co czekać. Na bieżąco Facebook, Instagram. Piona!